Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was naprawdę wyjątkowy i niesamowity zestaw, jakim jest niemiecki schron Regelbau 667, pochodzący z czasów II wojny światowej. Zapraszam do oglądania. Kogi. Buduj historię klocek po klocku. Recenzję modelu rozpoczniemy klasycznie od omówienia pudełka. Na pudełku znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego modelu, m.in. jego nazwa, ilość klocków oraz ilość figurek. Nie zabrakło również nazwy Historical Collection, czyli kolekcji, w skład której ten schron wchodzi. Na odwrocie pudełka mamy przedstawione niektóre funkcjonalności tej konstrukcji. Nie zabrakło też przedstawienia wszystkich akcesoriów dołączonych do tego zestawu oraz aż dwóch tabel technicznych, gdzie jedna przedstawia sam schron, a druga przedstawia 5 cm armatę, która znajduje się w jej środku. Nie zabrakło też innych miejsc, gdzie przedstawione są karabiny oraz inna broń dołączona do tego zestawu. Tak prezentuje się klockowy Regelbau, już złożony w skali 1:35. Model mierzy 27,5 cm długości, 21,5 szerokości oraz 8 cm wysokości. Tak więc jest to naprawdę ciekawy i spory model. Schron widać jest w kilku miejscach poobijany, co świadczy, że jest on już świadkiem i uczestnikiem kilku nalotów oraz bombardowań na niemieckie umocnienia właśnie na wale atlantyckim. Wskazują na to, tak jak już wspomniałem, ukruszenia m.in. tu oraz pęknięcia na dachu. No i fajnym elementem są również pręty zbrojeniowe, które widać właśnie w tym miejscu, bo tutaj musiały być już jakieś większe odłamki, tudzież może było bezpośrednie trafienie, które sprawiło, że właśnie odkryły nam się te pręty. Na całym schronie widać też elementy zielone. Są to gałęzie, krzaki, porosty. Stojący jakiś czas na wybrzeżu bunkier porósł mchem, porostami, no i wszystkim tym, co rośnie na betonowych i kamiennych konstrukcjach. Charakterystyczna jest wielka, szeroka strzelnica znajdująca się na froncie, w której znajduje się lufa 5-centymetrowej armaty, o której więcej powiem później, kiedy będziemy opisywać wnętrze naszego schronu. Tymczasem przejdźmy do charakterystycznego ucha, które wystaje właśnie z tej strony. Jest to element, który służył temu, po prostu schron był z tej strony obsypany ziemią, dlatego jest taki charakterystyczny element tutaj, no i z tyłu. Służyło to temu, że schron zasypany ziemią był mniej widoczny dla ewentualnego przeciwnika i bardzo często stał frontem do wroga, był niewidoczny, a wróg, nie spodziewający się właśnie schronów, wyjeżdżał na przykład na drogę i wtedy 5-centymetrowa armata miała doskonałe pole ostrzału, by zlikwidować wrogi czołg od boku, gdzie czołg miał najcięższy pancerz, no i gdzie nie spodziewał się ataku. Schron posiada odwzorowane wejście, czyli wielkie pancerne drzwi w kolorze grafitowym, które otwierają się na zewnątrz. No jak już jesteśmy przy tych otwartych drzwiach, to skorzystajmy z nich i wejdźmy do środka naszego schronu. Schron ma otwierany dach, dzięki któremu możemy zajrzeć do naprawdę starannie odwzorowanego wnętrza. Wewnątrz schronu znajduje się m.in. armata KWK-39 kalibru 5 cm, która jest w takiej charakterystycznej fortecznej odmianie, czyli ma trochę inne płyty pancerne, no jest inaczej też wykonana. Znajduje się też charakterystyczny stojak na broń, na której mamy zawieszone dwa karabinki Mausera oraz pistolet MP40. No i nie zabrakło miejsca z mapą, gdzie znajduje się drewniany stół, a nad nim miejsce na mapę. Mapa, która właśnie przedstawia francuskie wybrzeże na północny zachód Francji, właśnie tam, gdzie był budowany wał atlantycki i gdzie Niemcy spodziewali się ataku właśnie ze strony wojsk alianckich. Teraz możemy już przejść do akcesoriów dołączonych do zestawu. Nieodłącznym elementem wszelkich właśnie takich fortyfikacji polowych są beczki. Beczki, w których można trzymać najróżniejsze rzeczy, od materiałów budowlanych poprzez słodką wodę zdolną do picia, jedzenie, no i inne elementy. Tutaj możecie sobie sami odpowiedzieć, co może się w tych dwóch beczkach znajdować. Inne elementy to są dwie charakterystyczne zielone skrzynki, które mieszczą najpewniej amunicję właśnie do naszej 5-centymetrowej armaty. Innym ciekawym elementem są worki z piaskiem w takim charakterystycznym brązowym kolorze. Pamiętajmy, że francuskie wybrzeże i znajdujący się tam wał atlantycki nie był w 100% pokryty właśnie takimi bunkrami. Często były mniejsze schrony typu Tobruk, no i też gros fortyfikacji to były fortyfikacje ziemne i polowe, czyli ziemianki, okopy i właśnie worki z piaskiem, które dawały żołnierzom minimalną,
ale jednak ochronę. Oprócz tego w zestawie znajdują się 2 granaty trzonkowe model 24 oraz 2 niemieckie radiostacje. Jedna z nich to jest taka mała, charakterystyczna radiostacja typu Fug, no i zdecydowanie większa, która już ma większy też zasięg. Wielka radiostacja z charakterystycznymi, pięknymi nadrukami wszystkich pokręteł, no i tej całej elektroniki, która znajduje się właśnie w radiostacji. No i radiostacje są o tyle ciekawe, bo płynnie dzięki nim możemy przejść do figurek dołączonych do zestawu. Jedna z nich przedstawia właśnie łącznościowca, który należy do korpusu radiotelegrafistów. Łatwo go rozpoznać po tym, że figurka ma na swoim ramieniu charakterystyczną ciemno-zieloną podkładkę, na której znajduje się biała błyskawica. Inne elementy, które wskazują, że żołnierz należy do korpusu łączności, to żółta Waffenfarbe, czyli barwa broni, znajdująca się na naramiennikach oraz na jego furażerce. Jeżeli chodzi o inne elementy żołnierza, to żołnierz ma charakterystyczny mundur M43, czyli zielone spodnie w kolorze Feldgrau, bluza również w kolorze Feldgrau. W dłoni nasza figurka posiada lornetkę, która pozwala właśnie tam patrzeć na Atlantyk, czy na horyzoncie nie pojawia się coś niebezpiecznego. Druga z figurek przedstawia innego żołnierza, już bardziej bojowego, również w mundurze M43. Zielona spodnie, zielona bluza mundurowa, już brązowe trzewiki, już niebarwione, bo nie skupiano się tak, żeby trzewiki były w 100% czarne. Żołnierz posiada pas z klamrą, 2 ładownice do karabinka Mauser Kar 98, który też ta figurka dzierży w dłoni. No i na kieszeni spod jednego z ramion strzelek prześwituje odznaka szturmowa, tak więc żołnierz ten wcześniej jakoś musiał się wsławić w boju. Na plecach również widać szelki, no i widać też charakterystyczne elementy, które znajdowały się na pasie. Jest tutaj chlebak razem z manierką oraz puszka na niemiecką maskę przeciwgazową. W ofercie Kobi znajdował się już kiedyś jeden bunkier. Zestaw ten był związany z grą Company of Heroes 3 i przedstawiał obiekt z tej gry. Niestety nie był to żaden konkretny typ schronu, który w rzeczywistości powstał. Schron Regelbau 667 został zaprojektowany z myślą o ochronie niemieckich żołnierzy przed spodziewaną inwazją aliantów na Wale Atlantyckim. Dzięki solidnej konstrukcji z betonu i stali zbrojeniowej bunkier był odporny na ostrzał artyleryjski oraz bombardowania, co czyniło go niezwykle trudnym do zniszczenia. To już wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zachęcam do polajkowania i skomentowania, a jeśli wciąż tego nie robicie, to również do zasubskrybowania kanału Kobi. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.